Dzień dobry, kochani. Za chwilę poczekajcie. Ja wam zaraz wszystko opowiem. Ja się chciałem tylko przywitać. Jest 3 dni albo 4 dni po montażu pompy ciepła. I popatrzcie, przyjechał Karol. Tak się szczycił ostatnio, że zamontowali pompę ciepła, której jeszcze nie było na kanale. A tutaj jednostka wyjechana. Przewody wiszą sobie. Wszystko rozpierdzielone. Jakieś przeróbki. Kochani, troszeczkę się biłem z sobą, czy nagrać ten odcinek, czy nie nagrać tego odcinka. Ale powiem tak, założenia kanału chyba się nie zmieniają od samego początku. Nie pokazujemy tylko rzeczy, które są w chwale czynione, tylko czasem pokazujemy, że człowiek może tak, to mądre przysłowie. Nie myli się ten, który nic nie robi. Dzisiaj będzie odcinek o tym, jakie fuck-upy można poczynić instalując pompę ciepła Panasonic generacji L, czyli tą najnowszą na propan. Akurat mam urządzenie o mocy 5 kW. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze odcinka z realizacji tego przedsięwzięcia, to zapraszam w górny róg, bo tam jest dość dużo informacji odnośnie tego urządzenia i odnośnie w ogóle recenzji całego tego urządzenia. Wcześniej też tam znajdziecie materiały. A dzisiaj będzie pokazane, zaglądniemy w głąb tego urządzenia. Popatrzymy troszeczkę na schemat, który tutaj widzicie. Będzie troszeczkę wrzuconych też dokumentacji technicznych, na pewno z Panasonica, które też nie do końca wszystkie są idealnie poczynione. No i pokażę wam, na czym polegał błąd, jakie też zrobiłem pierwsze przeróbki tutaj w instalacji. Dlaczego były one niezbędne? Jakie przeróbki jeszcze mnie czekają? No i myślę, że będzie płynęła wiedza dla inwestorów, będzie płynęła wiedza głównie dla instalatorów, jak właśnie nie popełniać błędów w skonfigurowaniu podpięciu takiego urządzenia do rur, które posiadacie w maszynowni. Więc jak jesteście zainteresowani, to rozrywam koszulę jak Rejtan, staję przed wami i nagi będę mówił, jakie grzechy popełniliśmy. Zaczynamy. Kochani, nie wiem od czego tutaj zacząć. Może zacznijmy sobie od tego, że Karol przyjechał ogólnie do instalacji po 2 dniach. Bo co się okazało? Okazało się tak, może na siebie. Po pierwsze, okazało się, kochani, że 3 godziny po naszym wyjeździe, przez 3 godziny powiedzmy ten układ działał. Sytuacja w ogóle jaka tutaj się od Janie Pawliła jest taka, że inwestor przyjechał tutaj z zagranicy, na co dzień go nie ma po prostu w Polsce, przyjechał tutaj z zagranicy, wpuścił nas, ładnie z nami porozmawiał, i był, że tak powiem, przy montażu. I w sumie 5 godzin po naszym wyjeździe, czy tam 6 godzin po naszym wyjeździe już musiał się pakować na lot samolotem i jechać do pracy. Została tutaj na miejscu tylko jego mama. Co się wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że ten układ się zapowietrzył. Jest to jak najbardziej, kochani, możliwe ogólnie po uruchomieniu pompy ciepła, że wyskoczy wam błąd przepływu. Akurat tutaj w Panasonicu wyskakuje wam taki komunikat, jak widzicie przed sobą. Jest określony, że to jest błąd przepływu, to jest H61 czy H62, już dokładnie nie pamiętam, ale pisze też, że to jest dokładnie błąd przepływu. Skąd coś takiego się bierze? Stąd coś takiego się bierze, że normalnie przy odpowietrzeniu takiego układu, jak robimy rozruch i nie ma w rurkach, w podłogówce czy tam w grzejnikach, ale powiedzmy w podłogówce nie ma wody, tak, to wpuszczamy wodę. Wpuszczamy ją najczęściej przy użyciu takiej stacji. Tutaj też dodajemy inhibitor korozji, który zabezpiecza nam tutaj przed ewentualną korozją w środku takiego układu, tak? I jesteśmy w stanie dzięki takiej stacji solarnej, bo dokładnie tak to się nazywa, czyli pompa taka duża hydroforowa, którą tutaj mamy na dole, plus baniak. Tam jest podpięte zasilanie, tu jest podpięty powrót. Jesteśmy w stanie wywołać obieg w podłogówce, w wszystkich rurach i tak dalej i jesteśmy w stanie odpowietrzyć układ. Ale odpowietrzamy układ z dużych bombli powietrza,
Przepływ przez taką stację solarną, przez taką pompę do odpowietrzenia jest bardzo duży, więc wyczyścimy układ z tych wszystkich większych bombli powietrza. Będzie przepływ normalnie na rotametrach, czyli na tym, co macie tutaj, te czerwone iski, tak, i te fiolki. Będziecie widzieli, dobrze pokazuję, o, będziecie widzieli przepływ, że on tam występuje ileś litrów i spokojnie odpalamy nawet taką pompę przez cały rozdzielacz i te rotametry raczej dobijają nam do końca, więc ten przepływ jest duży. Co się dzieje? Tak jak tutaj w ogóle była sytuacja, że przyjechałem odpowietrzyć ten układ, ciężko go było odpowietrzyć z takiego związanego z wodą powietrza, czyli było dużo nawet nie piany, tylko takich drobnych bąbelków. Trzeba było poświęcić więcej czasu, żeby ten układ przemielić tą wszystką wodę, ileś razy przerzucić. Ona wtedy wpada sobie tutaj od góry, no i naturalnie powietrze separuje się od wody, tak, leci sobie to do góry, tutaj do atmosfery, a jest wtłaczana z powrotem do tego układu czysta, w miarę czysta woda, coraz czystsza, z mniejszą zawartością tlenu, tak, którego nie chcemy mieć w instalacji. No i tyle, i tak to mniej więcej wygląda. Niestety, tak jak mówię, wstępnie było to odpowietrzone, były przepływy, ten tlen widocznie to powietrze wytrąciło się w rurach, tworząc większą bańkę powietrza, poleciało sobie do urządzenia, pewnie jak stanęła pompa obiegowa, zebrało się w tej pompie obiegowej, wyrzuciło, pompa nie mogła zastać nam wody, tak, bo mieliła, powiedzmy, powietrze, tak, i nie mogło przerzucić wody. Mamy tutaj w tym układzie też przepływomierz, który mówi pompie, czy jest przepływ, czy przepływu nie ma, na jakim poziomie ten przepływ, ile litrów na minutę jest. No i jeżeli jest poniżej, powiedzmy, jakiegoś dolnego progu przepływu, wyskakuje ten błąd przepływu. Tak się tutaj wydarzyło, właściciel już nie walczył, bo nie miał jak tego zrobić. Trochę nam też tutaj nie przygotował układu, bo też go prosiłem, żeby przygotował nam, żeby postronna osoba dysponująca WhatsAppem, często tak załatwiamy też sprawy, jeżeli nie potrzeba naszego przyjazdu, tak, to zwaniamy się z Wami przez WhatsAppa i mówimy Wam, jakie są kolejne kroki, żeby na przykład układ odpowietrzyć, czy nawet zdarzało mi się kilkukrotnie z różnymi klientami wyczyścić pompę obiegową. Jeżeli ktoś jest majgany i nie ma tak, że panie, ja zapłaciłem za to, przyjeżdżajcie i tyle, mam to gdzieś, tylko jest klientem, który jest skory do współpracy, a w zamian za to ma szybko uruchomioną ponownie pompę, która działa, może grzać dalej, no to tak to po prostu załatwiamy. Tutaj generalnie no, ten układ nie został przygotowany tak, żeby postronna osoba mogła przyjść, odkręcić dwa zaworki od dopuszczenia wody, czyli zawsze tak jak jest u nas przewód elastyczny, ten, który tutaj jest zbrojony, widzicie w osnowie metalowej, dwa zaworki, dopuścić wody do instalacji. Ewentualnie tutaj w takim przypadku, jakby wszystko było ok, to moglibyśmy tym wężykiem też, popuszczając go, spuścić na przykład nadmiar powietrza, który się tam nagromadził w tych kolankach, które są na górze pompy ciepła. No ale nieważne, bo i tak wyszło. Ale wyszło to dopiero tak naprawdę przy finalnym odpowietrzaniu i próbie tego układu z mojej strony, próbie miała być wykonana też dla Wojtka, miała być wykonana procedura odpowietrzania, żeby mu to nagrać, więc w tym filmie też będzie procedura odpowietrzania. Na samym końcu, na co zwrócić uwagę, spuścimy sobie wodę z agregatu, ponieważ tutaj agregat w całym układzie jest woda, nie mamy tutaj glikolu, dlatego że jest to monoblok. To niestety trzeba jakieś zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe zrobić, żeby woda na zewnątrz nam nie zamarzła. Więc co jest? Są zawory spustowe. Jeżeli nie mamy tutaj układu automatycznego uzupełniania wody, stwierdzam, że nie jest to do końca dobre. Musiałbym, że tak powiem, takie urządzenie wyposażone w zawory przeciwzamrożeniowe widzieć w warunkach laboratoryjnych albo samemu to, że tak powiem, doświadczyć na sobie, co się z takim urządzeniem dzieje.
Tutaj jest układ tak zbudowany, że otworzą Wam się, jeżeli by na przykład była przerwa w dostawie prądu, która trwa dłużej, wychłodzą się zawory przeciwzamrożeniowe w okolicach 3 stopni na plusie, zaczną już upuszczać wodę. Jeżeli ta temperatura cały czas będzie spadać, oczywiście od tej jakiejś tam ilości wody, która napływa do zaworu, on się znowu jakoś tam troszeczkę podgrzeje, więc skończy wylewanie to wody, tak? Ale summa summarum, jeżeli ta dostawa prądu będzie dość długa, dojdzie do tego, że ten zawór całkowicie się otworzy, jeden, drugi, czyli zawór, który mamy na górze, który pokazałem przedtem i zobaczycie jeszcze w tym filmie, i który mamy na dole, spuści Wam całą wodę z instalacji, to znaczy, w zależności też jak agregat jest zorientowany względem instalacji w środku. Oczywiście działa tutaj zasada naczyń połączonych. Akurat w naszym przypadku nie powinno być tragedii, ponieważ cała maszynownia, czyli to, co jest tutaj, co oddaje nam ciepło do układu, znajduje się na piętrze, agregat znajduje się na dole, gdzieś około 4 metrów poniżej, czyli powinno, jeżeli nie nastąpi zjawisko podciągania, przeciągania wody, czyli ten słup wody opadającej, wypływającej przez zawór antyzamrożeniowy, jeżeli nie pociągnie nam wody z instalacji, to sobie sprawdzimy też, to powinny nam tylko opróżnić agregat, wymiennik, na którego zabezpieczeniu najbardziej nam zależy, i przewody, których tutaj mamy, powiedzmy, nie wiem, z 10 metrów jednego i drugiego, suma to będzie może z 10 metrów długości PEX-a 32. Więc tak to, kochani, mniej więcej wygląda. Za długo się rozgadałem, za dużo wątków poruszyłem, więc teraz przechodzimy do następnego wątku bardzo ważnego. Obracamy, kochani. Jakie przeróbki Karol tutaj zrobił? Karol generalnie przyszedł ze stacją, odpowietrzyłem to tak, że spędziłem chyba 4 czy więcej godzin, tak żeby w miarę wracało mi to czysta woda, żeby tych bąbelków już nie było, żeby zrobić potem właśnie, nagrać tylko tą procedurę. Dołożyłem jeszcze na przewodach, które tutaj widzicie, które powinny iść do agregatu, to znaczy te dwa wyjścia są do agregatu. Tutaj mamy powrót, tutaj mamy zasilanie. Zasilanie, czyli ciepła woda przechodząca z agregatu. Powrót to jest woda wychodząca z jednostki wewnętrznej, co dokładnie później omówię, i ma trafiać w dolną rurę od agregatu. Akurat w przypadku tego dołożyłem tutaj dodatkowo też odpowietrzniki, żeby właśnie była taka sytuacja, żeby nie trzeba było tego upuszczać tym wężem. To by się wszystko dało zrobić, albo kilkukrotnie dopuszczając wody też upuścić, kilkukrotnie dopuszczając wody właśnie upuścić na przykład wężykiem, albo otworzyć odpowietrznik, który mamy w agregacie, kilkukrotnie włączyć sobie procedurę odpowietrzania i spokojnie ten układ szłoby ruszyć, jeżeli wszystko by było dobrze zrobione. Ale mówię, zrobimy już automatyczne odpowietrzniki tutaj na górze, bo jakby nie było. Mamy jednostkę. Poczekajcie, zrobię Wam lepszego zooma. Mamy jednostkę, wszystkie rury wężownica, która tutaj się znajduje, wszystkie rury, które macie tutaj w środku, powietrze powinno wyjść nam do góry, więc jeżeli wyjdzie nam do góry, to gdzie? Zbierze się tutaj, zbierze się w tej grzałce, w zespole grzałek, którą tutaj mamy. Niestety tutaj już nie mamy, w stosunku do starszej wersji, nie mamy automatycznego odpowietrznika, tylko ten odpowietrznik jest na zasadzie odkręcasz i on praktycznie od razu siura nam wodą. No ale generalnie nie o to chodziło. Wszystko powietrze leci Wam do góry, więc powinno być tak, że dopuszczając wodę, woda poleci tu, woda poleci na zewnątrz do agregatu, te rury się wypełnią, powietrze nam wyskoczy z tego wszystkiego i co? No i układ, powiedzmy, ruszy. Jeżeli będzie przy odpowietrzaniu jakieś drobne zapowietrzenie, te powietrze zacznie nam się zbierać tutaj na górze, wyleci sobie odpowietrznikami, gra i buczy. Co się wydarzyło? Chłopaki instalując pompę, ja byłem akurat związany, że tak powiem, wtedy z agregatem, przepraszam, i nie było mnie tu za bardzo w środku. Chłopaki tutaj weszli, widzieliście, jak to wyglądało, wystawały rury, wystawała wiązka, że tak powiem, rur, którą mamy tutaj. Jeżeli chodzi o rozdzielacz, nie było w ogóle tutaj zrobionych podejść od rozdzielacza, czyli dolny rozdzielacz od podłogówki nie był podłączony z górnym rozdzielaczem od podłogówki. Sprawdziliśmy
sprawdziliśmy sobie najpierw, która rura to jest zasilanie na zewnątrz, która rura to jest powrót na zewnątrz i czy te rury, które mamy tutaj z przodu, odpowiadają nam właśnie zasilaniu i powrotowi do podłogówki, która znajduje się na dole. Wszystko gra i buczy. Tylko instalowaliśmy ten sprzęt pierwszy raz. Chłopaki podeszli do schematu. W sumie Mariuszek jest biegły z angielskiego, bo długo za granicą siedział w Irlandii bodajże, czyli po angielsku pajemajet, tak? Popatrzył tutaj na schemat, nie wiem jeszcze na co i co zrobił. To jest dobra sytuacja. Na początku myślałem, bo uruchomiłem sobie urządzenie na odpowietrzanie, co patrzę, nie ruszają mi się rotametry. To mówię, może jest pomylone zasilanie z powrotem. To by było pół biedy, bo już nawet tutaj z Wojtkiem rozmawiałem, czy jeżeli jakoś zakręcę rury między sobą, a będzie układ, że tak powiem szczelnie, będzie to zrobione na sztukę, czy tak może zostać, czy jeżeli będzie w 100% działał normalnie, czy po prostu to może tak zostać, czy trzeba to przerabiać tak, że musimy tu milion kolanek włożyć i tak dalej, wszystkie rury przebudować i mówię, ja to zrobię dzisiaj, bo jestem w stanie, bo miałem jakieś tam narzędzie, miałem tam jakieś złączki, kawałek rury, jestem to w stanie zrobić tak, czy musimy przyjechać następnym razem, znowu przywlec chłopaków i tak dalej, albo przyjechać tak jak dzisiaj przyjechałem, przeróbkę zrobić. No i okazało się, że Wojtek tutaj przychylił się do pomysłu, jeżeli będzie działać w 100%, nie będzie z tym problemów, mogą rury, że tak powiem, za urządzeniem iść na ukos, w ogóle mi to nie przeszkadza. Ale okazało się, po przeanalizowaniu, sprawdzenie jeszcze raz, czy na pewno powrót na zewnątrz, czyli rura, która idzie akurat nam tutaj, jest powrotem, czy zasilanie na zewnątrz jest zasilaniem. Okazało się, że chłopaki nie wiem jak się zasugerowali tym schematem. Teraz widzicie jak powinien schemat połączeń typowych wyglądać do Panasa. Zrobili tak, że tam generalnie to co mamy bliżej ściany to są rurki od agregatu. To co mamy dalej od ściany, czyli ta niebieska i czerwona otulina, którą widzicie tutaj, to mamy rury od zasilania i powroty do podłogówki. I o ile, jeżeli popatrzymy sobie, zasilanie i powroty do podłogówki, popatrzcie, niebieska rura dolna, idzie sobie tutaj i idzie do powrotu, zgadza się. Ta rura idzie do zasilania górna, idzie do rotametrów, czyli tutaj woda wpływa nam do instalacji. Ciach, łączy się to tutaj, łączy się z rurką czerwoną z zasilaniem z dołu i wędruje sobie w to miejsce. I tu zaczyna się nasz problem. Dlaczego? Dlatego, że w to miejsce wychodzi nam woda do agregatu. W to miejsce, w które chłopaki podłączyli zasilanie i powrót do podłogówki, powinno być podłączone zasilanie i powrót do agregatu. Analogicznie, jeżeli tutaj podłączyli podłogówkę, to woda musiała przepłynąć przez podłogówkę, pętle musiały być otwarte, mogła sobie wrócić, mogła sobie polecieć potem tutaj tak i mogła być potem wrzucona do agregatu na zewnątrz. Nawet nie analizowałem tego, czy płynęła w dobrym kierunku, czy płynęła w przeciwnym kierunku. Generalnie najpierw woda musiała tłoczona pompą iść przez podłogówkę, potem dopiero jak przez całą podłogówkę przeleciała, lecieć do agregatu, z agregatu wychodziła z powrotem i kierunek, że tak powiem, tego kolejność, że pompa powinno przejść to przez jednostkę zewnętrzną, nagrzać się od jednostki zewnętrznej, pójść przez grzałkę, którą mamy w środku zabudowaną, trafić na zawód trójdrożny, być wysterowana albo na wężownicę, albo na podłogówkę, to w ogóle było zachwiane.
Dlatego po szybkich jakichś bojach i stwierdzeniu, ile materiałów mam przy sobie, stwierdziłem, że tą instalację niestety, należy zrobić tak jak należy, czyli tak jak ja bym to chciał mieć u siebie zrobione. Nie wszystko zrobione na krzyż i tak to pięknie tutaj nie wygląda z tyłu, bo powiem szczerze, jeżeli układ nie był projektowany i te rury nie były powystawiane typowo pod daną jednostkę, czyli na przykład pod generację L z Panasonica, czy pod jakąś inną pompę, żeby wystawały Wam w danym miejscu na górze, to te układy niestety nie wyglądają przepięknie. No dobra, można by to było poobchodzić jakoś kolankami i tak dalej, ale na tych wszystkich kolankach zawsze jest jakaś strata przepływu i tak dalej, a jest tutaj wciśnięta jednostka wewnętrzna, tego tak naprawdę nie widać. Więc teraz za co się Karol będzie brał? Będzie się brał za przerabianie tego wszystkiego, żeby te rury, które są tutaj, nawet kolejność ich się zgadza, tak z grubsza, że tak powiem, to sprawdziłem, ale sprawdzę sobie je jeszcze raz, żeby te rury przełożyć tu, tak? A żeby te rury przełożyć tu. To znaczy, całość będzie się rozgrywała tutaj na dole, część rurek trzeba będzie przedłużyć, żeby te rury połączyć z tym, co macie tutaj na dole, tak? A te rury z dołu połączyć i to będzie prostsza część, bo trzeba je będzie tak naprawdę skrócić, połączyć, na odwrót wam powiedziałem, no nieważne, ale w każdym razie to musimy przerzucić tu, tak? A to musimy skrócić i przerzucić tu, połączyć z tymi rurkami, które teraz idą do ogrzewania. Może kochani, teraz idąc za ciosem jeszcze, bo już bardzo rozgadany jestem, to jest dopiero początek tej roboty, postaram się Wam ponagrywać jeszcze jak to wygląda. Ostatnio z tym nagrywaniem w międzyczasach mi słabo wychodzi, ale postaram się ponagrywać Wam jeszcze jakie przeróbki dokonałem, jak te poszczególne sprawdzenia, że tak powiem, wyglądają krok po kroku i na pewno na koniec polecimy sobie właśnie z odpowietrzaniem. Spuścimy sobie wodę, czyli zrobimy taką typową symulację. Co by się stało, jeżeli ten układ mamy zalany, odpowietrzony, zobaczycie, że jest przepływ przez ten układ, że przepływ jest w dobrym, nominalnym kierunku, czyli rotametry nam się uginają, mamy normalnie odpowietrzoną wężownicę. I jeszcze bije się z myślami, czy na układ centralnego ogrzewania też nie wrzucić dwóch, tu na układ centralnego ogrzewania też nie wrzucić dwóch odpowietrzników. Najprawdopodobniej tak zrobię, muszę to jeszcze przeanalizować. No i tyle. Jeszcze przed tym wszystkim, zanim to zrobię, może mały luk do środka i jak w ogóle, jak powinien wyglądać ten obieg, który Wam powiedziałem i jeżeli nawet nie macie schematu, czy takiego opisu, czy schematu właśnie jakiejś DTR-ki, to jak to sobie zweryfikować. Ok, lecimy na szybkęsa, bo to naprawdę większej przyszłości nie ma. Ale mam nadzieję, że film będzie dobry dla potomnych i nie będzie, że będzie wielki spadek oglądalności, bo jesteście niefachowi, panowie. Ok, generalnie, jeżeli mamy jakąś pompę obiegową, która jest pompą wiernikową, czyli większość albo wszystkie powiedzmy pompy obiegowe takie do centralnego ogrzewania, niezależnie czy to jest budowa taka jak w Panasonicu, czy to będzie budowa jak normalna pompka. Ona jest, normalna pompka to chodzi mi taka standardowa, 18 cm wysokości przyłącza tam 1/4 cala, tak? Taka normalna do ogrzewania podłogowego. Będzie to tak, że na ten wirnik do środka będzie ssanie do takiej pompki, a ze skraja będzie wychodzić Wam tłoczenie, czyli woda, która wypływa z pompy obiegowej. W naszym przypadku jak to będzie wyglądać. Chłopaki troszeczkę tutaj się chyba zakręcili z uwagi tego, że my montujemy większość splitów i tam troszeczkę to inaczej wygląda, no bo przecież jeżeli jest pompka, to z pompki wychodzi nam zasilanie na tej rurze tłocznej, to tam troszeczkę jeszcze inaczej wygląda ten układ połączeń hydraulicznych, ale na tej rurze tłocznej to mamy zasilanie do grzejników, chyba tym się zasugerowali. Tutaj w naszym przypadku mamy pompę. Pompa tłoczy nam wodę. Zacznijmy sobie od tego i cały układ przelećmy. Trafia to tutaj, jak widzicie jest tutaj nawet narysowana przeze mnie strzałeczka, więc tędy wychodzi nam woda, która trafia na powrót do agregatu, na powrót, czyli w 99% na dolną rurkę od agregatu.
przechodzi przez wymiennik, który mamy zlokalizowany w agregacie w jednostce zewnętrznej. Tam jest ogrzana i ta ogrzana woda z powrotem rurkami od agregatu, drugą rurką, wraca nam w to miejsce i mamy załatwione, że tak powiem, 2 przyłącza. Następnie, jak popatrzymy, gdzie leci ta woda, to ta woda leci sobie, wchodzi tutaj, przechodzi rurką, trafia nam przez przepływomierz, który właśnie mówi nam, jaki przepływ mamy w tym układzie, przez moduł grzałki, akurat tutaj mamy 3 kW. Potem z modułu grzałki leci na zawór trójdrożny, trójdrogowy, który macie tutaj. I popatrzcie, i albo rozdzielamy układ prosto na centralne ogrzewanie, albo leci sobie to w bok i wtedy jest na, o tutaj jest też rureczka, na zasilanie wężownicy, czyli na górną rurkę podpiętą do wężownicy boilera, ogrzewania boilera. Ok, i co dalej się dzieje? Tą rurką mamy zasilanie, czyli wypływ już ciepłej wody po sprężarce, po agregacie, po podgrzaniu przez agregat, po podgrzaniu ewentualnym przez grzałkę. Wchodzi to sobie nam do układu na zasilanie. Na zasilanie, czyli tam, gdzie macie rotametry, czyli te fiolki, czerwone icki, które w tym kierunku będą Wam się uginać i będą, że tak powiem, nie stwarzać oporu dla instalacji, dla przepływu, a w przeciwnym kierunku niestety rotametry działają troszeczkę jako takie zawory, domykają się, nie ruszają się w ogóle i walczą troszeczkę z przepływem. Ok, wpada nam tu ciepła woda, przechodzi przez ogrzewanie podłogowe, czyli przez taką pętlę, jak tutaj mamy zwiniętą, w okolicach 60-80 metrów najczęściej mają te rurki do 100 metrów. Potem dochodzą do rozdzielacza, w naszym przypadku do dolnej belki, która jest powrotem, która zbiera tą całą wodę z wszystkich pętli. Leci to sobie do zbiorczej rury albo do zbiorczych rury, jeżeli mamy na przykład 2 rozdzielacze z dołu, z góry, tak? Łączy się to potem w całość w naszym przypadku i tą rurą wraca sobie tutaj, wraca tu, leci przez filtr, separator to Wam chyba nie pokazywałem jeszcze, ale to jest bardzo podobne do kompakta już, który był w generacji J. Tutaj mamy wkładkę magnetyczną. Filtr siatkowy generalnie, jeżeli chodzi o splity, zwykłe jednostki takie ścienne, tak, i jeżeli chodzi o monobloki i tak dalej, wszystko wygląda tutaj bardzo, bardzo podobnie, czyli mamy wkładkę magnetyczną. Tutaj na dole mamy gdzieś spust. W środku, w tym separatorze, który jest tutaj odkręcany, normalnie ręcznie odkręcacie, mamy gęstą siatkę i przez ten separator przechodzi nam dodatkowych w sumie separatorów powietrza i separatorów jakichś odmulaczy i tak dalej, wkładek magnetycznych w modelach K, w modelach L i w generacji chociażby J, w kompaktach nie musimy tego stosować, bo to, co już tutaj jest wystarczające. Powiedzmy, że jeszcze może by się przydał do wstępnego uruchomienia separator, ale ok, miało być o drodze przepływu. Przepływa nam przez ten filtr, leci sobie tutaj i leci do rury zbiorczej, to znaczy tutaj mamy powrót z instalacji, tutaj mamy powrót ze zbiornika, jeżeli chodzi o wężownicę ze zbiornika, czyli normalnie jakbyśmy mieli zewnętrzny zbiornik, czyli to jest ta rura, która wystaje nam na dole i jest podłączona do wężownicy. Tutaj mamy zwykły trójnik, bo ten zawór trójdrożny rozdziela nam wodę albo szczelnie, powiedzmy, albo bardzo szczelnie w jedną lub w drugą stronę, czyli albo na centralne ogrzewanie, albo na ciepłą wodę użytkową. To się wszystko tutaj łączy i w zależności na czym ten układ, jaką funkcję realizujemy w danym momencie, to po prostu wtedy, jeżeli jest grzanie ciepłej wody użytkowej, leci sobie tutaj, jeżeli jest grzanie centralnego ogrzewania, to wraca sobie tutaj, wraca do pompy znowu na środek, czyli na ssanie, tłoczy nam, wychodzi tędy i układ nam się zamyka. Kochani, i to tyle, jeżeli chodzi o tą część, czyli takie pierdzielenie, trochę wprowadzenie. Bicie w pierś jeszcze będzie na koniec. Jak widzicie, nie jestem skrajnie smutny. Dziękuję od razu Wojtkowi tutaj za wyrozumiałość, że tak powiem.
bo różni klienci reagują. Ja też starałem się, jak rozmawialiśmy bodajże we wtorek, starałem się, żeby też już w miarę szybko zareagować. Wiedziałem, że nie zrealizuję. Najpierw była próba zrealizowania odpowietrzenia tego układu z jego mamą, tak? Czy ewentualnie ściągnięcie kogoś. Niestety nie było to możliwe, więc Karol stwierdził, ok, trzeba sprawę doprowadzić do końca. Przyjechałem, stwierdziłem taką, a nie inną usterkę. No i kilka dni później jestem, żeby przerobić ten układ i żebyście wy mogli nie popełniać takich błędów. Teraz co? Zakasam rękawy, bo nie ma ze mną niestety nikogo. Chłopaki są na innych robotach i biorę się za przerabianie tego układu. Kochani, szybki raport taktyczny, jak to teraz wygląda. Powiem wam szczerze, nawet te rurki bardziej pasowały pod topologię przewodów do All-in-One'a generacji L. Dlaczego? No bo popatrzcie, zasilanie i powrót do podłogówki łączy się tutaj, leci sobie do lewej strony i jeżeli chodzi o zasilanie i powrót do pompy ciepła, do agregatu, leci sobie po prawej, więc to było najprostsze, co było do zrobienia, bo wpadły tylko dwa kolana, a tutaj już trzeba było egę-szegę zrobić, czyli poprzedłużać rurki, no bo te rury, które były przedtem po prawej stronie, niestety tutaj z długością się nam nie nadawały, bo trzeba było je zwyczajnie wydłużyć w tą stronę i wydłużyć do góry. I widzicie, że mam to wstępnie przygotowane. Teraz sobie podjadę w to miejsce docelowo, oczywiście tutaj najpierw posprzątam. Podjadę sobie jednostką wewnętrzną, tak? I już będę na gotowo i padła decyzja, żeby już zrobić to kompleksowo, więc zrobimy mniej więcej sobie pakiety takie jak tutaj były, czyli trójniki, odpowietrzniki, albo jeszcze zobaczę, ale podjadę najpierw urządzeniem, tak? I będę już skręcał wszystko na gotowo. Dobra kochani, jak to mawiają, pompa ożyła. Tak to mówili chyba. Kochani, jest wszystko już poskręcane, wstępnie sprawdzone, raczej z niczego mi nie cieknie, jeszcze troszeczkę czasu tutaj spędzę, więc obserwuję to za chwilę. A teraz pokażę wam, jak na chwilę obecną wygląda przepływ, przez co leci teraz woda, przez jakie obiegi leci woda. Troszeczkę o tym i zrobimy potem sobie sabotaż. A jak żeby inaczej. Sprawdzimy, jak sytuacja wygląda, z czym będzie musiał się mierzyć klient, jeżeli pompa spuści mu wodę, czyli mamy sytuację, że na przykład przez ileś godzin nie ma prądu, pompa ciepła na początku pewnie zacznie powoli wypuszczać przez zawory przeciwzamrożeniowe wodę, ale ostatecznie powiedzmy dochodzi do sytuacji takiej, że pompa przy agregacie zawory przeciwzamrożeniowe spuściły wodę, całe te przewody, które teraz za chwilę wam pokażę, są puste. Powinno to być mniej więcej gdzieś do tego miejsca, bo tutaj są też automatyczne odpowietrzniki, które będą nam napowietrzać ten układ, jak na zewnątrz będzie się spuszczać woda. Sprawdzimy, czy podczas tego sabotażu podłogówka, którą tutaj mamy, nie przeciągnie nam wody, nie wyciągnie nam z pętli na przykład wody i dodatkowo się zapowietrzy. I robię teraz dla Ciebie, kochany Wojtku, film instruktażowy, jak najszybciej, że tak powiem, uruchomić ten układ, żeby jak najmniej się babrać. Teraz działam sobie tylko na podłogówce na górze, ale idę odkręcić podłogówkę na dole. Na chwilę obecną układ normalnie działa. Popatrzcie, przepływ w okolicach 29-30 litrów. Jest to przepływ przez podłogówkę i jest odkręcona tylko góra i pompa obiegowa ma tendencję już taką od połowy powiedzmy obiegów odkręconych, że ona zwalnia swoje obroty. Lecę na dół, odkręcę sobie rozdzielacz od podłogówki, żeby zobaczyć takie realne warunki, żeby były, że wszystkie pętle podłogówki mamy otwarte. Lecę potem na zewnątrz i robimy sobie sabotaż. Jak tutaj idą rury? Rury idą w ten sposób, że wchodzą tutaj i idą chyba w warstwie wylewki, z tego co kojarzę i co z Wojtkiem rozmawialiśmy, i potem idą sobie do góry i tam gdzieś mamy maszynownię, więc to jest najniższy punkt całej tej układanki. No i rury idą sobie do góry, powiedzmy, że do góry, bo tutaj się trochę to rozdziela na sekcje do góry, tak, i tam powinno iść już tylko i wyłącznie do góry. Co teraz sobie zrobimy? Jak będzie wyglądał nasz sabotaż? W jednostce zewnętrznej, chyba nawet w jednostce wewnętrznej nie ma w ogóle tego zaworu bezpieczeństwa. On jest
taki sam albo bardzo podobny, jak ogólnie występuje w Panasonicu. Spuszczę sobie teraz zaworem bezpieczeństwa, popatrzcie, wypuszczę sobie wodę. Trochę to potrwa. Albo na hardcora. Czyli jest symulacja. Wiem, że najlepiej było odkręcić tamten na dole i spuścić całą wodę w ogóle z jednostki. Ale powiem szczerze, aż tak bardzo już mi się nie chce kombinować. Najważniejsze, żebyśmy sprawdzili, czy nie przeciągnie nam wody przez podłogówkę, ale to jest marna szansa, bo przez te wszystkie otwarte odpowietrzniki powinno nam normalnie zassać tutaj powietrze i powinno zaraz tutaj zacząć chłeptać już woda z powietrzem. Fascynujące. To powinny być te dźwięki relaksujące u Karola. Słuchaj się w swoje jestestwo. O tak. No i co, kochani, nic więcej nie chce nam tutaj wychodzić, więc lecimy na górę. Polecimy na górę, to jeszcze zakręcę sobie podłogówkę tutaj na dole, tak? Była odkręcona. Zakręcam podłogówkę, żeby nic tu nie leciało. Teraz zakręcę sobie na górze, już będąc, pętle, które są najdłuższe. Zostawię powiedzmy 4 czy tam 3 pętle odkręcone, takie krótsze, przez które woda nam szybko, że tak powiem, przejdzie, nie będą stwarzać zbyt dużego oporu dla pompy i będzie można puścić przez nie program odpowietrzania. Zostawione są raz, 2, 3, 4. Zostawmy 3. Zobaczmy, co będzie. Jak coś, to będzie potem mniej odpowietrzania obiegów. Pompy nie uruchamiam, bo robimy to tak, jakby to zrobił klient. Więc co sobie teraz zrobimy? Naciskam menu tutaj na górze. Te 3 kreseczki. Wchodzę w sprawdzanie systemu. Trwa pobieranie danych. Informacje o systemie. Zjeżdżam na dół i mam ciśnienie wody 0,0. Teraz mamy jeden zawór odkręcony i one powinny być 2. Po dopuszczaniu wody powinien być ten zawór i ten zawór zakręcony. Ale teraz jeden sobie odkręcimy i drugim będziemy dopuszczać wodę, patrząc, co się nam tutaj dzieje. Powinno to ciśnienie zacząć rosnąć za chwilę i już słychać, że z odpowietrzniku zaczyna nam wylatywać powietrze. Nabiję, myślę, że do jakiegoś 1,5 bara. Powietrze wylatuje. Ale ten film będzie nudny. Ojejku! Dlaczego do 1,5 bara? Tutaj ciśnienie robocze to jest 1-2 bara. Ale ustawiam 1,5 bara, bo spokojnie nam to wszystko jeszcze wyleci. Że wyleci nam, zjedzie trochę to ciśnienie przy odpowietrzaniu. Lepiej mieć wyższe, bo wtedy prościej jest wyplewić powietrze z układu. Ok, mamy 1,6 bara. I teraz powinny być takie ruchy, że generalnie te rury mamy w dół, więc powinna nam się zacząć zalewać jednostka zewnętrzna. I powinno tutaj wracać powietrze. Generalnie wszystkie te odpowietrzniki są odkręcone. Automatyczne. Co sobie zrobiłem? Brzuchem sobie wyszłem. O nie! Dobra. To teraz wychodzimy do ekranu podstawowego. Mamy pompę wyłączoną. Nic nam się tutaj nie świeci. Wchodzimy jeszcze raz w 3 kreseczki i włączymy sobie program odpowietrzania. Zobaczymy, czy cokolwiek innego musimy robić. Żeby włączyć program odpowietrzania, nacisnąłem 3 kreseczki. Zjechałem na sam dół do ustawień instalatora. Potwierdzam. Potwierdzam, że chcę zepsuć pompę. Ustawienia serwisowe.
maksymalna prędkość pompy obiegowej, w prawo, 2 razy w dół i jest odpowietrzanie. I teraz cyklicznie będzie nam się załączać. Załączać pompa obiegowa. Tutaj widzimy, jaki jest przepływ. I będzie starała się wzruszyć tą całą wodę, wypchać z siebie powietrze, tak? I zobaczymy, jak to pójdzie i na ile razy, że tak powiem, trzeba to będzie zrobić. I normalne, że ona staje co jakiś czas. Najpierw uruchamia nam się w trybie pompa na centralne ogrzewanie, więc większość, myślę, że tego powietrza, które tutaj jest, wrzuci nam do podłogówki. Będzie ono się starało z powrotem wrócić potem do agregatu, ale część, myślę, że wyłapią nam tutaj odpowietrzniki i separator powietrza, który jest zainstalowany, separator gazu, który jest zainstalowany w jednostce zewnętrznej. Więc czekamy teraz. Ile minęło? Minęło jakieś 6 minut kolejne i słyszycie, że dalej ona nie pracuje aksamitnie. Już nie słychać powietrza, które przewala nam się przez podłogówkę. Przedtem słychać było powietrze, które przewala nam się przez podłogówkę jeszcze i wraca do pompy. A teraz słychać powietrze, które gania sobie w wężownicy, gdzieś tam jeszcze w pompie obiegowej. Więc myślę, że sprawdzę jeszcze raz teraz. Wyłączę pompę. Czyli lecimy sobie na wyłącz. Ona się przełączy z powrotem na centralne ogrzewanie. Powinna się za chwilę zatrzymać pompa obiegowa. Może wyleci nam jeszcze troszeczkę powietrza przez te odpowietrzniki. Co? Może nie ściętej głowy? Może nie będzie tak źle. Ok, i wejdę sobie z powrotem wstecz, tak? Czyli wychodzę do tego menu bazowego, wchodzę w menu, sprawdzanie systemu i sprawdzę sobie, ile mamy wody teraz, jakie ciśnienie. Czy nie trzeba uzupełnić jej. Jeden, 2 bara, ustawmy sobie wyższy. OK, i włączmy sobie jeszcze raz odpowietrzanie, czyli wstecz. Wchodzę w menu, lecę na sam dół, ustawienia instalatora, potwierdzam, ustawienia serwisowe, maksymalna prędkość pompy obiegowej, w prawo, 2 razy w dół, odpowietrzanie, no i znowu czekamy. No i minęło jakieś kolejne 6-10 minut i generalnie układ już się nam uspokoił. Co jeszcze dodatkowo zrobiłem i co warto zrobić? Trzeba odkręcić te dwie śruby. Wtedy odchodzi Ci, kochany Wojtku i inni klienci, odchodzi dół urządzenia. Teraz podnosimy, ciężko mi to będzie pokazać i trzymać, ale podnosimy ten panel przedni do góry. Możemy go odstawić, pamiętając o tym, że ten sterownik jest na kablu i jest tutaj podpięty, odstawić na bok. Odkręcamy te dwie śruby, otwieramy, odkręcamy tutaj śrubę na górze, tutaj śrubę na dole, uchylamy i pamiętając o tym, żeby nie ciągnąć za mocno, poczekajcie, światełko, nie ciągnąć za mocno, bo wyciągniecie ten czujnik temperatury i potem Wam nie będzie działać urządzenie. Warto sprawdzić przed zamykaniem tej pokrywy, którą tutaj macie, czy ten czujnik nie jest wypadnięty, bo już się kiedyś zdarzyło podczas serwisu, że potem klient zgłaszał, że urządzenie nie działa normalnie, a to jest czujnik temperatury, która wychodzi za pompą obiegową, więc bardzo istotny czujnik. Ale dobra, po co otworzyliśmy urządzenie? Otworzyliśmy urządzenie po to, żeby dostać się do tego odpowietrznika. Niestety nie jest tutaj odpowietrznik automatyczny, a tutaj w tym module grzałki się działo dużo
dość dużo powietrza. Jak go popuścić? Pamiętając, że z tego zaraz będzie Wam leciała woda. Popuszczamy za ten pierścień, który tam jest w głębi. Delikatnie. O, i widzicie? Trochę powietrza. I woda Wam też leci. Dokręcamy potem ten pierścień. O, jeszcze coś, jakaś gruda powietrza. Gruda powietrza, nowe stwierdzenia. No ale generalnie odpowietrzyłem grzałkę i pamiętając o tym czujniku, czy jest wsunięty, skręcamy po kolei. Skręcamy tą śrubkę, skręcamy tą śrubkę, która tutaj jest w rogu, tak. Dwie śrubeczki tutaj. Zakładamy maskownicę tak, że ją tutaj zahaczamy o górę. Skręcamy dwie śrubki i gra i buczy. Kochani, jesteśmy przy tym drugim, że tak powiem, razie zapuszczenia układu w odpowietrzanie. Teraz jeszcze na przemian będzie nam się załączać i wyłączać pompa obiegowa. Przestawiony układ jest na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Myślę, że warto by było zrobić to jeszcze raz, czyli trzeci raz. I generalnie ma być efekt końcowy taki, że przy załączonym, czy to załączycie sobie ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, czy załączycie centralne ogrzewanie, dalej tylko z 3 pętlami, czy tam 4 pętlami odkręconymi. Powinno być tak, że jak pompa się uruchamia i jak pompa pracuje obiegowa, to jest jej niezakłócona praca. Pracuje gładko, cicho, bez żadnych pęcherzyków powietrza i wtedy dopiero odkręcamy resztę pętli. To mówiłem ja, sabotażysta. Generalnie da się to w miarę łatwo zrobić i myślę, że z wszystkimi tymi dopuszczeniami wody, sprawdzaniem ciśnienia i tak dalej, żeby też nie przeginać, żeby nie walić powyżej 3 barów, chociaż myślę, że jakby tak walnąć powyżej 3 barów, dopuszczając tutaj do układu wodę, co by się wydarzyło? Otworzyłby się zawór bezpieczeństwa na zewnątrz i wywaliłoby nam troszeczkę wody i wywaliłoby na pewno z tą wodą też powietrze, więc pewnie by to troszeczkę przyspieszyło tutaj proces odpowietrzania. Ale spokojnie na 2-3 razy idzie to zrobić tak, żeby ten układ odpowietrzyć i odpowietrzniki, które się tutaj znajdują, dobrze sobie dają radę. Teraz jeszcze co? Teraz jeszcze bym sprawdził, czy odkręcając pozostałe pętle wdało nam się tam powietrze, ale do tego wyłączę sobie pompę, zrobię przerwę, odkręcę wszystko tutaj na górze i zobaczymy, czy mamy tutaj jakieś powietrze. Wszystkie pętle od podłogówki odkręcone i znowu uruchamiam proces odpowietrzania. Popatrzcie, rotametry poszły sobie w dół. Jakiś tam delikatny bąbelek poszedł. Ale czy jest tragedia? Czy to nam zakłóca, że tak powiem, pracę pompy? Na chwilę obecną nie słyszę, ale włączę sobie jeszcze raz odpowietrzanie z odkręconymi tutaj pętlami na górze, bo jest to wyższy na pewno punkt niż na dole. Jedno co wiem, na pewno nie stało się tak, że przeciągło nam tutaj wodę, wypuszczając wodę na zewnątrz, przeciągło wodę z podłogówki, nie weszło nam tutaj powietrze. Jeżeli to jest jakiś pęcherzyk, to jest jakiś drobny pęcherzyk, który zaraz teraz w procesie odpowietrzania wywalimy i popatrzcie, spokojnie mamy przepływ na dużym poziomie, ponad 30 litrów przy odkręconej samej górze, więc odkręcając dół będziemy mieli jeszcze większy przepływ potem, jeżeli chodzi o odnośnie pracy. Co pozostało? Pozostało sprawdzić sobie jeszcze na koniec po tym procesie odpowietrzania, jakie mamy ciśnienie w układzie, czyli znowu wychodzimy do podstawowego ekranu, gdzie nie mamy nic, wciskamy sobie to menu, wchodzimy w informacje o sprawdzeniu systemu, informacje o systemie, zjeżdżamy na dół i sprawdzamy, jakie jest ciśnienie wody. Tutaj akurat w przypadku tego układu ustawię sobie 1-2 bara. Jeżeli będzie to ciśnienie zbyt wysokie, co można zrobić? Można na przykład podstawić wiadro i
przez na przykład ten zaworek, no prościej będzie przez ten górny. Ja mam akurat węża tutaj podłączonego do stacji do pukania instalacji, ale można podstawić wiaderko i można to ciśnienie wyregulować, delikatnie sobie je potem zbić. I to tyle, kochani, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że było bardzo nudno i że się Wam nie podobało i że Karol sabotażysta, który pokazuje też, że czasem chłopakom i Karolowi nie wychodzi, Wam się podobał. Mam nadzieję, że teraz wszyscy klienci się nie obrażą, nie uciekną od tych nieprofesjonalnych profesjonalistów. Do zobaczenia w następnym filmie o klimatyzacji, o pompach ciepła. Może u Was. Cześć.